Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego makaronu w sosie takim z pastą gochujang. Myślę, że to danie naprawdę posmakuje wielu osobom, bo połączenie kuchni koreańskiej i kuchni włoskiej to nie może się nie udać. Oczywiście wszystkie składniki będziecie mieli w opisie filmu. Ja dzisiaj przygotowuję porcję taką dla 2 osób. I na początek zaraz sobie dodam mięsko. To jest koreańska mielonka wieprzowa spam. Pokażę Wam opakowanie. Zostawiłam specjalnie. Ja dzisiaj korzystam z połowy tego opakowania. Tu jest 340 gramów, czyli 170 gramów. Jak widzieliście, ja sobie pokroiłam w taką drobną kosteczkę. I dzisiaj spam sobie tutaj będę opiekać w moim airfryerze, ale oczywiście jeżeli nie macie airfryera, to możecie sobie na patelni jak najbardziej obsmażyć. Zrobimy 180 stopni 5 minut. Niech się dzieje. I możemy też jednocześnie już sobie przygotowywać makaron. Woda już wrze. Porządnie osolimy. Ja dzisiaj będę używała takich wstążek pappardelle. Dodam 200 gramów. Mniej więcej 200 na oko. I będę gotować przez 10 minut. Według instrukcji na opakowaniu powinny wyjść al dente. W międzyczasie spam jest już gotowy. Jeżeli nie będziecie mogli kupić tego mięska, to możecie zastąpić boczkiem. Tak leciutko trzeba przypiec. I teraz tutaj w rondlu mam 4 łyżki oliwy z oliwek i już przygotowany czosnek, 2 duże ząbki czosnku, to jest jakaś magia, bo od razu zrobiło się tak aromatycznie, ale sobie muszę zmniejszyć temperaturę, żeby się czosnek nie spalił. I dodaję śmietankę 30%. Ja mam tutaj 100 ml. I konieczna będzie pasta gochujang. Dodam 2 łyżki. Ja bardzo lubię pastę gochujang. Ona jest taka słodko-słono-pikantna. Myślę, że osobom, które korzystają z koreańskich przepisów, to tego składnika w ogóle nie muszę przedstawiać. Dodam troszkę wody z gotującego się makaronu. Będzie łatwiej rozprowadzić. I możemy dodać też już spam z powrotem tutaj do akcji. Tutaj mam ser grana padano, możecie użyć parmigiano reggiano. Ja mam 50 gramów startego sera na takich drobniutkich oczkach. Przyznam się, że tarłam na tarce do imbiru. Świetnie się sprawdziła też w funkcji tarki do sera. Nie dodawałam oczywiście całości, bo jeszcze trzeba będzie posypać. No i dodajemy już bezpośrednio makaron. Troszkę soli.
Jeśli lubicie inny makaron, możecie jak najbardziej użyć innego ulubionego. Na przykład też takie grube rurki będą się świetnie sprawdzać, ale ja miałam dzisiaj ochotę na wstążki. Teraz troszkę zielonej cebulki, jeszcze do rondla, a potem jak już nałożę na talerz, to posypię jeszcze serem i jeszcze damy dymkę. I kochani, jedna porcja już na talerzu. Grana padano, zielona cebulka i można zajadać. Życzę Wam smacznego, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Oczywiście nie muszę mówić, że jak dacie łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, to będzie mi miło, to chyba jest oczywiste. Ściskam i do zobaczenia za jakiś czas. Cześć!